Dzisiejszy filmik jest o bardzo łatwej i przydatnej technice w kształtowaniu odzieży dzianej o rzędach skróconych. Pokażę, jak odejmować oczka od prawej i od lewej strony robótki przy użyciu tej techniki. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Zaczynamy od ustawienia wózka po prawej stronie. Nabierz 25 oczek i przerób 2 rzędy. Aby można było przerabiać rzędy skrócone, należy zmienić ustawienia maszyny na pozycję wstrzymania. W maszynach Silver Reed obie dźwignię Russella przesuń z rzymskiej dwójki na jedynkę, a w maszynach typu Brother przesuń dźwignię z literki N na H w prawo. W pokazywanej próbce będę używała 2 różne kolory, aby powstające zmiany były lepiej widoczne. Główną zasadą rzędów skróconych jest to, że oczka w pozycji wstrzymania, które nie będą przerabiane, muszą być na przeciwnym końcu do wózka. Tylko oczka bliżej wózka, które są w pozycji pracy, będą przerabiane. W filmiku wszystkie oczka podzieliłam na 5 części, po 5 igieł w każdej. Aby otrzymać lewy bok robótki dłuższy od prawego, patrząc na jej prawą stronę, to należy igły po lewej stronie wysunąć do pozycji wstrzymania. Oczka na tych igłach będą nieaktywne tak długo, aż igieł się nie przesunie do tyłu, aby były przerobione. Tu powstanie dłuższa część robótki po jej zakończeniu. Na zdjęciu przedstawiony jest schemat rozplanowania igieł w pozycji wstrzymania i pracy. W trzecim rzędzie widoczne są igły w pozycji wstrzymania po lewej stronie i 5 igieł w pozycji pracy po prawej stronie. Igły te będą przerobione, gdy wózek przejedzie w lewą stronę. Aby uniknąć powstawania dziurek pomiędzy częścią przerabianą a częścią w pozycji wstrzymania, należy przełożyć włóczkę pod pierwszą igłą, która jest w pozycji wstrzymania przed przerobieniem kolejnego rzędu. Następnie, gdy wózek jest po prawej stronie, przesuń kolejne 5 igieł lekko do tyłu do pozycji pomiędzy pozycją wstrzymania a pozycją pracy. W maszynach Silver Reed pozycja ta oznaczona jest literą C na płycie, a w maszynach Brother literą D. Igły te przerobione będą, gdy przesuniemy wózkiem w lewo. Po przerobieniu jednego rzędu przełóż włóczkę pod pierwszą igłą w pozycji wstrzymania i przerób kolejny rząd. Podczas stosowania rzędów skróconych bardzo ważne jest, aby zawiesić ciężarki na przerabianej części, aby oczka nie pospadały. Na schemacie zaznaczone jest kolejne 5 igieł, które będą przesunięte do tyłu, a następnie przerobione. Kontynuuję wprowadzanie kolejnych igieł do pozycji pracy do momentu, aż wszystkie igły będzie można przerobić. Na zdjęciu widoczne są kolejne rzędy skrócone w 2 różnych kolorach i prawie niewidoczne ich zmiany dzięki przekładaniu włóczki. W kolejnej części filmiku zastosujemy rzędy skrócone po lewej stronie. Teraz lewa strona robótki będzie krótsza. Wózek jest teraz po lewej stronie. Przerabiam 2 rzędy i przesuwam do pozycji wstrzymania 20 igieł po prawej stronie, pozostawiając 5 lewych igieł w pozycji pracy. Przerabiam jeden rząd. Przekładam włóczkę pod pierwszą igłą w pozycji wstrzymania i przerabiam kolejny rząd w lewo. Przesuwam kolejne 5 igieł lekko do tyłu, aby zostały przerobione, gdy przesuniemy wózek na drugą stronę. Przekładam włóczkę pod pierwszą igłą w pozycji wstrzymania i przerabiam jeden rząd. Przerabiając tą część nie zmieniam kolorów włóczki. Kontynuuję przerabianie rzędów, aż wszystkie igły będą w pozycji pracy. Zawieszam ciężarki, a następnie powtarzam te same czynności używając 2 kolorów włóczki. Teraz dla odmiany nie będę przekładała włóczki pod pierwszą igłą, aby umożliwić powstanie dziurek pomiędzy oczkami w pozycji wstrzymania i w pozycji pracy.
A oto powstała próbka, w której widoczne są małe dziurki. Dziurki te powstają, ponieważ przy przerabianiu rzędu z powrotem oczko brzegowe części w pozycji wstrzymania nie jest przerobione. Dziurki te czasem stanowią element dekoracyjny, ale gdy zależy nam na niewidocznych łączeniach obu części, to niezbędne jest przekładanie włóczki pod igłą. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik. Dziękuję za poświęcony czas i zainteresowanie. Proszę, poleć mój kanał innym, jeśli go lubisz, a jednocześnie zachęcam do subskrypcji na YouTube na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.